Siemka, ja jestem Adacho, za mną jest Mała i oboje jesteśmy gotowi na kolejny 39 rozdział mangi Dragon Ball Hakai i dzisiaj, zanim przejdziemy do rozdziału, przekażę wam kilka informacji odnośnie... To tylko Marcia kichnęła. Autor mangi, Gustavo, ma kilka rzeczy do przekazania. Przekazał je Piotrkowi, który przekazał je mi. Pierwsza rzecz jest taka, że teraz historia ponoć ma być znacznie lepsza niż to, co widzieliśmy do tej pory. Jeśli będzie naprawdę lepsza, to nie wiem, czego mamy się spodziewać, bo do tej pory historia mi się podobała. I będziemy wchodzić w ark przygotowania się do tej wielkiej wojny. Bardzo podobna sytuacja jak w Kakumei, bo będziemy oglądać postępy tych treningów postaci ze wszystkich 12 wszechświatów. Kolejna informacja, którą autor chce przekazać, to to, że ten specjal tyczący się historii przeszłości Frizy, jeśli pamiętacie, do tej pory wyszedł tylko jeden rozdział, omawiałem go na swoim kanale. Nie będzie dużo przypominania, bo tak naprawdę to jest tylko tam parędziesiąt paneli niecałe, ale będzie niedługo kontynuowany ten specjal, także będziemy mogli sobie wrócić do tamtej historii, także polecam wam, żebyście sobie nadrobili to, żebyście potem nie byli zdziwieni, jak nagle na moim kanale pojawi się, albo jeśli śledzicie stronę Dragon Ball Hakai, pojawi się kolejny rozdział. I trzecia informacja, której jeszcze nie znam, ale Piotrek powiedział, że Gustavo chce coś przekazać fanom z Polski, ale jeszcze nie dostałem tej informacji, także albo wam to przekażę w następnym omówieniu, albo może napiszę to na karcie społeczność, albo w jakimś kolejnym filmie, także zobaczymy, co autor ma do powiedzenia. Oczywiście linki do niego znajdziecie w opisie, a my przechodzimy do ostatniego panelu rozdziału 38. Goku przeniósł się już w przeszłość, do czasów, kiedy planeta Vegeta jeszcze istniała. Na to się już zdążyliście napatrzeć, ja tę kartę zamykam i przechodzę do rozdziału 39. Zobaczmy, jaki on ma tytuł i jak się on zaczyna. Planeta Vegeta najechana, invaded, czyli jest inwazja, odbywa się inwazja planety Vegeta. Wow! Książę Vegeta kontra Bóg zniszczenia Goku. No nie, śmieję się ze względu na to, że jako fan Vegety nawet nie jestem w stanie uwierzyć, że to byłaby równa walka. Nawet jakby Goku walczył z zamkniętymi oczami albo nie wiem, jednym palcem. Przecież to jest dosłownie porównanie tego kaszlącego dziecka i bomby nuklearnej. Okej, ostatni rozdział skończyliśmy tym, że wielki potwór, który wyszedł z ziemi, przypominający trochę te pustynne potwory z Terrarii, zaatakował Goku. Nawiązuję teraz do Terrarii, bo wczoraj w końcu udało mi się ją przejść, drugi raz w życiu, tym razem sam, bo 4 lata temu przechodziłem z kolegą, ale nie pamiętam na jakim poziomie trudności. Teraz udało mi się przejść na ekspercie, idealnie przed premierą Sparking Zero. Nie uwierzycie mi, jakie miałem szczęście ostatniego dnia gry, ale nie będę już wam teraz gadał. Jak będziecie ciekawi, to wam powiem na jakimś live'ie, o co mi chodzi. Goku jest atakowany przez tego wielkiego potwora, ale wygląda na... Dosłownie to jest to, o czym powiedziałem. Goku nie patrząc jednym palcem. Ja naprawdę nie wiedziałem, co tu się wydarzy. Goku nie patrząc jednym palcem powstrzymuje tego potwora i pstryknięciem wyrzuca go w powietrze. Nie mogliśmy się spodziewać czegokolwiek innego. To jest Bóg zniszczenia. To nawet gdyby Goku nie był Bogiem zniszczenia, tak to by sobie mógł poradzić. Przepraszam, ale nie mam czasu, żeby z tobą walczyć. Jaszczur, w zasadzie nie wiem, czy to był jaszczur, ten wąż, zjadacz światów, został wyrzucony w powietrze, a Goku myśli sobie, wygląda na to, że wylądowałem na bezludnej i niebezpiecznej części tej planety. Goku po raz kolejny spogląda na te szkielety, które leżą na ziemi. Zwróćcie uwagę na to, że one mają sajańskie zbroje, także wygląda na to, że tutaj ci po prostu Sajanie dokonali swojego żywota, że to byli Sajanie, bo planeta Vegeta, jeśli pamiętacie, tak naprawdę kiedyś była planetą Plant, na której żyli Cufulianie, więc może to jest na przykład miejsce, w którym odbyła się wielka wojna między Cufulianami a Sajanami o to, kto będzie właścicielem, że tak powiem, planety Vegeta, więc zobaczymy, czy historia tego miejsca zostanie jakoś tutaj rozwinięta, ale to nie zmienia faktu, że Goku chyba nie będzie tam cały czas, tylko będzie leciał prawdopodobnie do jakiegoś pałacu, który zresztą tutaj widzimy, no. Tytuł tego rozdziału mówi sam za siebie. Poszukam jakiejś cywilizacji, wyczuwając ki tych ludzi. Goku nagle znajduje miejsce, gdzie jest wiele energii silniejszych niż przeciętny poziom. To jest miejsce, do którego polecę. I co Goku tam powie, no? Od czego by tu zacząć? Jestem też Saiyaninem, nie no, jest za dużo rzeczy, o których mógłby powiedzieć, bo przede wszystkim jest z przyszłości, jest też Saiyaninem, który kiedyś tam mieszkał. Nie, no to jest za dużo rzeczy, za dużo. Po prostu, jeśli Goku to jakoś będzie w stanie dobrze ubrać w słowa, żeby oni mu uwierzyli, to jestem naprawdę pod wrażeniem. Będę naprawdę pod wrażeniem, ale nie wierzę w to, że to się uda. O! Goku nagle słyszy głos w głowie swojej energii zniszczenia. Czekaj, naprawdę chcesz tam iść ubrany jako Bóg zniszczenia? A jaki jest z tym problem? Mam dostęp do twoich wspomnień.
I wiem, że kiedyś Vegeta powiedział ci, że Bóg zniszczenia Beerus odwiedził tę planetę i steroryzował króla. Racja! Przecież Beerus kiedyś faktycznie przylatywał na planetę Vegeta, a w zasadzie chyba raz czy dwa. Nie wiem, czy 2 razy, czy raz, ale na pewno była taka sytuacja, którą widzieliśmy w Battle of Gods, że Beerus nastąpił nogą na głowę leżącego króla Vegeta, więc gdyby teraz Goku poszedł w tym samym stroju, to mogłoby się źle skończyć. To jest ciekawe. Fajnie, że tutaj też został taki akcent dodany, prawda? Bo jest to mimo wszystko logicznie fabularne. To racja, zapomniałem. Jeśli poszedłbym tam w tym stroju, prawdopodobnie sprawiłbym jakieś kłopoty i cały plan poszedłby na marne. Czyli już Goku ma jedną rzecz z głowy. Nie będzie mówił, że jest Bogiem zniszczenia, ale nadal powie, że jest z przyszłości. Myślę, że on nie będzie w ogóle mówił, że jest z przyszłości. Może będzie udawał zwykłego Saiyanina, który chce poznać życie na planecie Vegeta. To nie byłoby głupie. Dokładnie, będziesz potrzebował jakiegoś przebrania, mówi energia zniszczenia do Goku. Ale to ubranie to jest wszystko, co mam. Goku, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Ciekawe, czy Goku jakby zostawił to ubranie tam, albo by je zniszczył na przykład i by chodził na Valeta, czy na tej planecie potraktowaliby go jakoś inaczej? I po drugie, czy potem mógłby dostać to ubranie jeszcze raz, bo wydaje mi się, że to jest jeden zestaw, w sensie ma jedno ubranie, prawda, nie ma jakichś zapasowych, ale no Whis na przykład nie byłby w stanie, albo Vados w tym przypadku nie miałaby problemów w sensie, żeby zrobić kolejne ubranie, no nie? Zresztą zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Cieszę się na tę historię, bo podoba mi się, jest inna od tego, co widzieliśmy do tej pory. O, zobaczcie, co proponuje energia zniszczenia Kakarotto, bo tak ona się tutaj nazywała. Wydedukowałem, że jest wielu żołnierzy na planecie Vegeta, więc przebierz się za jednego z nich i to nie powinno być problemem. Zabierz ubrania z jakichś zwłok, na które nastąpiłeś. Nie sądziłem, że też te szkielety będą miały tutaj jakąś wielką rolę w tej historii, ale wygląda na to, że mamy naprawdę to wszystko póki co fajnie przemyślane. Co? Ale przecież to nie w porządku. Czy nie powiedziałeś wcześniej, że zrobisz wszystko dla twojego treningu? Obecnie jesteś Bogiem zniszczenia, nie powinieneś się przejmować takimi trywialnymi rzeczami. Przepraszam za to, ale robię to w słusznej sprawie, mówi Goku w stronę martwego szkieletu, który leży na ziemi. Już i tak tego nie potrzebujesz, prawda? Zobaczymy Goku w sajańskiej zbroi. Jest! Ubrał się! Ale fajnie. Nie do końca podoba mi się ten strój. Z jakiegoś powodu czuję się jakoś złowieszczo, kiedy go noszę na sobie. Ale zajebiście. Bóg zniszczenia Goku ubrany w sajańską zbroję. Podoba mi się, mówi Kakarotto. Przynajmniej może sobie z kimś porozmawiać Goku, prawda? No cóż, teraz polecę do tego miejsca pełnego silnych ludzi. Ale na początku lepiej ukryję ten wehikuł. W razie czego. No racja, byłoby głupio, gdyby nie mógł wrócić. To chyba byłaby wielka tragedia, bo nie sądzę, żeby Goku był w stanie to naprawić, gdyby ten wehikuł został zniszczony. Ani nie sądzę, żeby... Chociaż kurde, jako Bóg zniszczenia mógłby teoretycznie polecieć do 12 wszechświata i tam może byłby kolejny wehikuł czasu. No nieważne, tak czy siak, lepiej byłoby, gdyby faktycznie go schował, może do kapsułki. No a my przechodzimy do, uwaga, królewskiego zamku planety Vegeta. Zip, Goku znika. O, ale wielki zamek. Przypomina mi ten, który widziałem na Sadali. Ostatnio się zastanawiałem, w sumie to mamy już trzecią mangę, która opowiadała o Saiyanach z naszego wszechświata na planecie Sadala, bo Kakume jest oczywistą mangą. Ostatnio mieliśmy Super X, manga, którą zaczęliśmy. Wspaniała manga, naprawdę polecam wam, żebyście sobie też ją zobaczyli. Jutro postaram się wam wrzucić, czyli 6 października drugi odcinek z Super X, ale w Hakai przecież też był wątek, w którym widzieliśmy Saiyan na naszych Saiyan na planecie Sadala, także zapomniałem o tym, bo to było tak dawno temu, a bardzo się skupiliśmy w Hakai na tych niebieskich magach, i tych w ogóle innych wszechświatach, że wypadło mi to z głowy. Stój, gdzie stoisz! Nagle odzywa się głos. Wygląda na to, że jacyś ochroniarze, jakieś goryle z planety Sadala. Nie z planety Sadala, z planety Vegeta. O, bo chwilę, moment, właśnie, się odezwali, ale zastanawia mnie jedna rzecz. W takim razie on leci na planetę Vegeta w 7 wszechświecie, prawda? A nie w 6. No bo Goku jest bogiem zniszczenia 6 wszechświata, ale pochodzi z 7 wszechświata, więc użył wehikułu czasu z 12 wszechświata, więc chyba nie musi cofać się do 6 wszechświata, tylko cofnął się do swojego świata, prawda? Poznaje tę planetę, na której on będzie. Tak to rozumiem. No bo jeśli spotka księcia Vegetę, to wydaje mi się, że tak to powinno być. Planeta Vegeta, prawda? W 6 wszechświecie tak naprawdę Saiyanie nigdy nie podbili planety Plant, bo dalej żyją na planecie Sadala, więc jeśli to się dzieje na planecie Vegeta, to znaczy, że to musi być 7 wszechświat. Okej, sam sobie odpowiedziałem. Nagle w stronę Goku leci parę postaci. Czy jest jakiś problem?
I nadal pytasz? Nie masz pojęcia odnośnie tego, że nie wolno wlatywać do tego miejsca? Bez jakiegoś pozwolenia albo umówionego spotkania? Poza tym jak wleciałeś tutaj bez bycia wykrytym przez nasze radary? Goku myśli sobie... chyba nie mogę im powiedzieć, że wiem jak się teleportować. Nie wiem, chyba miałem szczęście. W takim razie twoje szczęście się skończyło, chłopczyku. Powiedz mi swoje imię. No cóż, Może im powiedzieć swoje imię? Jakby powiedział Goku, to nikt by nie wiedział, że to on, prawda? Bo Goku to jest ziemskie imię, więc może mówić Goku. Jakby powiedział Kakarotto i by się okazało, że jest już syn Bardoka, który wygląda tak samo i ma tak samo na imię, chociaż to raczej czasy, w których tego raczej nie było. Chociaż nie wiadomo, gdzie się cofnął Goku. Wydaje mi się, że mógł się cofnąć do czasów, kiedy na przykład już może poznać Bardoka. Mamy delikatną chyba retrospekcję. Goku, zanim wypowie swoje imię do tych żołnierzy, nagle przypomina sobie sytuację, w którym klepał ziemię. Zrobione. Zakopał wehikuł czasu. O, to super. To nie mógł na przykład zrobić tak, że... Chociaż nie, to jest wehikuł czasu z 12 wszechświata. On nie miał technologii hoi-poi, więc nie mógł jego schować do kapsułki. To też jest pomyślane chyba, co? Też chyba autor pomyślał o tym, że technologia kapsułek jest z naszego wszechświata, a nie 12, więc Goku był zmuszony do tego, żeby ten wehikuł czasu zakopać w ziemi. Zrobione. Chyba nikt nie odnajdzie wehikułu czasu tutaj. Myślałem sobie, nagle wtrąca się do tego monologu Goku, Kakarotto, czyli jego energia zniszczenia. Myślałem, że możesz wymyślić sobie jakieś imię, zanim polecisz. Jakie imię sobie Może... Kugo. Kugo. Zamiast Goku to Kugo. Co by na to? Imię? A nie mogę po prostu używać mojego? Nie. Son Goku nie jest saiyenskim imieniem. Potrzebujesz jakiegoś. I nie byłoby to też właściwe, gdybyś używał Kakarot. O! Jest potwierdzonko! Ponieważ w tym momencie w historii się już urodziłeś. Więc byłaby faktycznie zbieżność. W takim razie, jakie imię powinienem wymyślić? Jakiego powinienem używać? Jakiegoś warzywnego. Od jakiego warzywa nie ma jeszcze imienia? Co to jest? Wymyślił imię Turles! Bazując na imionach sajenskich, które poznałeś, natrafiłem na imię, które bardzo mi się podoba. Teraz ci je powiem. Cześć, jestem Turles! Ja wiem. Ale pomyślane. Nie pomyślałem o tym w ogóle. Turles. Myślałem, że Turles też w tej historii istnieje, dlatego nie sądziłem, że Goku będzie używał tego imienia. No ale Turles jest tak naprawdę postacią z skinówki z Dragon Balla Z, która nie jest częścią tej linii czasowej, powiedzmy, tego kontinuum, prawda, historii, za którą między innymi podąża, z tego co widzę, Dragon Ball Hakai, więc mamy Turlesa. Klątwa Turlesa. Nigdy o tobie nie słyszałem, powiedz mi skąd jesteś. Byłem na pustyni i wielkie potwory tam żyją. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że przybywasz z pustyni ciemności. Tak, przybywam z pustyni ciemności. Dlaczego ktoś o zdrowym umyśle miałby przebywać w takim miejscu? Zastanawiają się żołnierze. Żołnierze sajańscy. Goku wpadł jak śliwka w kompot. Jak on się z tego wykaraska? Teraz, kiedy o tym myślę... O! Czy ta grupa kryminalnych rebeliantów nie nosiła zbroi w tym kolorze? Tak, to prawda. Słyszałem, że drużyna prowadzona przez Zorna zniszczyła tych bandytów i ich kryjówkę i wyeliminowała większość z nich, ale wygląda na to, że kilku uciekło na pustynię ciemności. Ten gość musi być jednym z nich. Prawdopodobnie szuka zemsty tutaj w zamku. Już chyba byłoby lepiej, gdyby Goku powiedział, że jest bogiem zniszczenia szóstego wszechświata, który przyleciał tutaj z przyszłości za pomocą wehikułu czasu z 12 wszechświata. O, żeby dowiedzieć się o swoich sajenskich korzeniach. No okej. O nie, to nie jest prawda. Nie przyszedłem tutaj, żeby sprawiać wam kłopoty. Przysięgam. Zamilcz, robalu. Rozedrzemy cię na strzępy. Podoba mi się ta historia, naprawdę mi się podoba. Jest tutaj, mimo tego, znaczy w sumie to jest taki humor, prawda? Nie bezpośredni, nie podawany na tacy, ale sytuacja, w której znalazł się Goku, jest zabawna. Bo ja się w ogóle nie boję o niego w tej sytuacji. To nie jest przerażające, że on nagle zostanie rozerwany na strzępy, tak jak oni tutaj mówią. Jest bogiem zniszczenia, nie będzie miał problemów. Zobaczcie, mimo tego chyba stara się jakoś wstrzymywać swoją siłę, ze względu na to, że te ciosy wyglądają jakby ledwo co go mijały, prawda? Ale Goku radzi sobie z tym bez problemu. Goku jest w stanie unikać tych wszystkich pocisków, ale nagle jego energia zniszczenia wykrzykuje: ty idioto! Ostatnią rzeczą, jaką powinieneś robić, jest robienie sobie wrogów w zamku. Ale to wszystko dzieje się przez to, że kazałeś mi ubrać te ubrania. Mój scroll w myszce!
To wszystko dzieje się przez to, że kazałeś mi założyć te ubrania. Zamknij się! Oczywiście, że to nie jest moja wina. A niech to, nic go nie trafia. Ten drań ma takiego farta! Wykrzykuje jeden z żołnierzy, po czym ten drugi z wielką blizną na czole rzuca się na niego, na Goku oczywiście i mówi: w takim razie zmiażdżę jego twarz moimi własnymi rękoma. Sajański żołnierz leci w stronę Goku. Ja tutaj postaram się to zrobić może tym środkowym guzikiem w mojej myszce, bo scroll mi się psuje już od jakiegoś czasu. Scrolluje w dół, a leci w górę. Goku... Czy on wyprowadził cios tak naprawdę nie wyprowadzając ciosu bezpośrednio, tylko falą uderzeniową zaatakował tego żołnierza? Chyba tak to właśnie wygląda. Ten żołnierz jest wyrzucony falą uderzeniową, a my widzimy Nappę i Vegetę. Twój trening dzisiaj był doskonały, Vegeta, jak zwykle. Te treningi robią się coraz nudniejsze. Nikt na tej planecie nie jest mi w stanie zaoferować jakiegoś wyzwania. Mówi mały Vegeta, który będzie się dzisiaj bił z Goku. I nagle, tuż przed nimi, przez tę ścianę wlatuje ten łysy z blizną. Co to znaczy? Wykrzykuje Vegeta, który widzi, że jeden z jego żołnierzy został wbity w posadzkę, przez ścianę się przebił. Co to miało znaczyć? Siłą tylko jednego uderzenia wypchnął sierżanta w taki sposób. Odczyt mojego licznika pokazuje jego poziom mocy 10683. To jest niemożliwe! Wykrzykuje jeden z żołnierzy. Powiedział nawet nie skauter, tylko licznik. Tracker, jakby ktoś coś śledzi, prawda? Hej, Goku, pamiętaj, że te urządzenia są w stanie wykryć poziom twojej mocy. Wiem, że użyłeś małego ułamka swojej prawdziwej mocy, żeby zareagować na akcję tego człowieka, ale nawet taki ułamek twojej prawdziwej mocy budzi wrażenie tej bandy śmieci. Obniż swoją ki natychmiast, albo wzbudzisz jakieś podejrzenia. Dobrze, mówi Goku, który słucha się tej energii zniszczenia. Dobrze, że ona tam jest, prawda? Widzieliśmy ich walkę, Goku walczył z tą energią zniszczenia, ale teraz ona mu bezpośrednio pomaga, także jest to na pewno ciekawa historia. Goku obniża swoją ki, a nagle żołnierze mówią: to dziwne. Biorąc pod uwagę mój skauter, jego poziom mocy to tylko 416. Mój skauter mówi to samo, nagle odzywa się trzeci żołnierz. Wygląda na to, że mój jest zepsuty. To nie ma sensu, żeby on miał taką moc. Ten idiota nie może być tak potężny. Goku myśli sobie i potwierdza nam tutaj to, że utrzymuje swój poziom ki na tym samym poziomie, którym miał, jak walczył z Radicem. W tamtym momencie był znacznie słabszy niż Raditz, więc pomyślał, że ten poziom mocy nie będzie stanowił jakiegoś podejrzenia dla tych sajańskich żołnierzy. Nie będzie podejrzany, prawda? Dobry pomysł, nagle odzywa się energia zniszczenia. Ci idioci to słabe uszy. W każdym momencie będziesz mógł ich przechytrzyć, jak znajdziesz wyjście z tej sytuacji. Jaż się tobą zajmiemy za sekundę. Czekaj! I wtedy pojawia się mały Vegeta razem z Nappą. To jest... A Goku go poznaje! O nie! To robi się ciekawie. Książę Vegeta! No nie. To jest koniec tego rozdziału, ostatni panel? O nie! Co ten robal sobie myśli, niszcząc mury mojego zamku? Wyeliminuję go personalnie. O nie. To się porobiło. Sprawy się skomplikowały. Zajebista historia, naprawdę mi się bardzo podoba. Wow, nie było jeszcze czegoś takiego. Goku się cofa. Fakt, że on jest tutaj naprawdę absurdalnie silny, że jest silniejszy niż w ogóle wszyscy Saiyanie razem wzięci i musi się powstrzymywać, to jest w tym wszystkim bardzo interesujące. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Czy będzie w stanie poznać ich życie, nie zdradzając się nigdy? Czy może będzie moment, w którym będzie musiał wyjawić swoją prawdziwą tożsamość? Zobaczymy, jak to się skończy. Naprawdę się zaczyna robić ciekawie w mandze Dragon Ball Hakai. Ten wątek póki co jest chyba moim ulubionym w całej mandze. Naprawdę. Świetnie się to czyta. I jest ciekawy, i jest zabawny, i jest bardzo oryginalny. Jeśli wam się podobało, to przede wszystkim zachęcam was do tego, żebyście odwiedzali kanały autora. Jeśli wam mój film się podobał, to możecie zostawić lajka, suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Jutro się widzimy na kolejnym odcinku Dragon Ball Super X. I jeszcze tak tylko wam przypomnę, że 8 planowo stream pierwsze wrażenia z gry Sparking Zero. Mam nadzieję, że przyjdzie kluczyk, bo kupiłem gierkę, także planowo 8 się widzimy na live'ie. Chociaż nawet myślę, czy by nie zrobić live'a jeszcze jutro. Bo jeszcze dzisiaj mi meble zostały do skręcania. Jutro albo dzisiaj jest dokana, bo trochę rzeczy jest w dokanie, byśmy posiedzieli. Zobaczymy. Tak czy siak, śledźcie mój kanał, ale YouTube nie jest najważniejszy. Każdy z was ma swoje życie i tego życia nie warto cały czas spędzać przed komputerem. Także korzystajcie jeszcze z ostatnich może promieni słońca. Póki co nie przedłużam. Miłego dnia jeszcze raz i do widzenia. Do widzenia. Dziana.